Siemanko, sobotni poranku dziś w Szczecinie. Daniel oficjalnie dziś na dronie, W oficjalnie dziś na Blackmagicu, Artur dziś oficjalnie na kominie z Lumixem GH5. Także Banot ponownie pod opieką specjalistów kręci dla Was kolejny materiał. Chwyty do wspinaczki zostały przykręcone do 250-metrowego komina, czyniąc tym samym ten komin najwyższy obiekt tego typu na świecie. Aktualnie w Polsce mamy najwyższą sztuczną ścianę do wspinaczki. Ona mierzy 250 metrów. Kiedyś na Słowenii był taki projekt, że obili ponad 300-metrowy komin, ale tego już nie ma, podkręcali chwyty i aktualnie w Szczecinie mamy właśnie taki najwyższy obiekt. Właśnie tam jedziemy. My już gotowi, za 5 minut startujemy, tak jak godą wcześniej właśnie pod opieką Bartka ponownie. Siemano. Siema Marcin. Emocje są? Co chłopaki nie dają po sobie poznać? Są. Marcin ma wytrenowane opanowanie. Ja pamiętam jak się ósemkę. No. Baw się dobrze? Dzięki. Dobra. Czas tak. Tak więc zaczynamy moje pierwsze zawody wspinaczkowe i to od razu z grubej rury, albowiem wyżej się nie da. Taką nazwę właśnie noszą te zawody. Wyżej się nie da. I mowa tutaj o zawodach we wspinaczce wielowyciągowej w formule All Free. Zawody polegały na pokonaniu 252-metrowej drogi składającej się łącznie z 10 wyciągów. W zawodach wzięło udział 7 zespołów. Każdy z zespołów składał się z 2 zawodników, którzy wspinając się na komin wzajemnie się asekurowali. Każdy z zespołów startował z zachowaniem jednogodzinnej przerwy, aby zachować odpowiedni odstęp na trasie. Nasz zespół wystartował jako drugi z całej stawki, to znaczy o godzinie 7:00 rozpoczęliśmy wspinaczkę, podczas gdy pierwszy zespół był już od godziny na kominie. Moja narracja, którą teraz słyszycie, jest nagrywana około 2 miesięcy po zawodach. Nagrywam to, żeby trochę ubarwić ten odcinek, wzbogacając go o informacje i wyjaśnić kilka rzeczy. Ciekawostka a propos mojego startu jest taka, że jest to dopiero mój 7. wielowyciąg w całej mojej karierze. Tak więc doświadczenie mam średnie. Na szczęście razem ze mną w zespole był Bartek Opiela, który jest o wiele lepszym wspinaczem. Bartek jest lepszym wspinaczem, ale takim typowo skalnym, sportowym, natomiast jego doświadczenie w wielowyciągach też jest dość słabe. Także właśnie Opiela, wspinacz sportowy i Banot, wspinacz industrialny, właśnie tu wspólnymi siłami próbują coś ogarnąć. No ja to mogę jedynie właśnie polegać na moim doświadczeniu zdobywanym podczas wspinaczki na wieżowce bez asekuracji. Czy to doświadczenie mi pomoże przetrwać te 10 wyciągów? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie do końca odcinka. Chodź do mnie ekspresji, jak tylko się wetnę. No, pierwszy wyciąg 15 minut. Dobra, ja cię mogę asekurować. Adrenalina mi powiem ci skoczyła, nie? Jest to takie... Trzeba się wspinać, no, nie? No, Są chwyty. są chwyty, trzeba się wspinać, no. Ja jestem z tym szpejem jeszcze tak nieobyty, stary, że ja się jeszcze na tej ląży, ja normalnie tak serce zapi***, nie?
O kurwa, co ja zrobiłem? Widzę! Dobrze, elegancko. My się możemy łapać tych galerii, nie? Tak. Długiego, dobra. Czyli to jest tak. Nie weszło się w skita. U góry potem. Ja pierniczę. Tylko go pociągnij. Dobrze, że Bartek Wnęk z kanału Bartek Wnęk jest. Czuwa. No. Robi co może. Śmiało, tu będą plamy. Zajebiście. Ekstra. Marcin, dawaj na jednej ręce. Elegancko. Mam auto! Okej, już nie asekuruję. Okej, wyciąg numer 2, idę jako drugi. Marcin jest już na górze. Okej, idę! Widać, że po ciemku ubijamy. Dobra, biorę ekspresy wszystkie i lecę dalej. Mam auto, możesz się przepiąć na wyasekurowanie jakby normalnie. Dobrze. Człowiek i pająki, Człowieki pająki żyją. wyciąg numer 3. Kurde, jak się tak patrzy na te pedesty, to się tak niedaleko wydają. Piękna droga. Jakie te naturalne formacje. Tu jest kruks taki. Tu jest kruks. Mam auto!
Marcin! Marcin! Tu są trudniejsze miejsca, to możesz po ekspresach iść. Pójdę po ekspresach. Tu jest formuła all free, czyli to jest tak, że jak zauważyliście, wspinamy się w zespole. Najpierw idzie jeden wspinacz, dochodzi do stanowiska, a później na drugiego idzie drugi wspinacz. No i ten, który idzie na drugiego, w tym przypadku ja tu idę na drugiego, no to ten drugi może wszystko. Może ręce, nogi po wszystkim, może łapać za ekspresy, może prosić o blok, może odpadać i tak dalej. Liczy się przejście tylko tego, który idzie pierwszy i prowadzi linę do góry. Ten drugi wspinacz jest tylko taki jego asekurant, nie? W regulaminie tych zawodów było wyraźnie napisane, że musimy się zmieniać na wyciągach i musimy porówno zrobić. Po 5 wyciągów każdy musi zrobić, poprowadzić. Czyli no, na jednych wyciągach mogę łapać ekspresy, na innych nie mogę. Marcin na trzecim wyciągu za 6B. Za 6B. A to właśnie czas decydował o tym, kto wygra te zawody. Do czasu tego na stoperze były też doliczane karne minuty za styl. No na przykład jeśli ktoś na prowadzeniu łapał ekspresy, albo odpadał, albo zapomniał o wpince, generalnie robił coś niezgodnie ze sztuką wspinaczki wielowyciągowej, wtedy były doliczane karne minuty. No i co z tymi zawodami w podciąganiu na jednej ręce? Oszukali nas. Na górze są podobno. Co? Na górze są. Na górze są. A nie powiedzieli, że trzeba tam najpierw wejść. Tego nie było w regulaminie, że trzeba 250 metrów najpierw wejść po kominie. A dopiero później podciąganie na jednej ręce. No, Żeby nie było za łatwo. to ja tego nie doczytałem, bo nie miałem czasu. To jest selekcja. To jest selekcja. Dobra, już na stanowisku. Okej. Tutaj po ekspresach możesz przecisnąć, Dobra, to tu jest to ja naprawdę tego nie przeklinam. trudny ruch. No, Tego nawet nie przeklinam. możesz przejść od razu pode mnie. Tak jest. Wypnij tam tego ekspresa, żeby cię nie przytrzymał. Czekaj, to łańcucha, nie? No nie, twój karat. Się zamieńmy tylko teraz. Przejdź pode mną. Dobra. No auto. Okay. A te ekspresy tam zabiorę. Ja sobie tak na linę rzucam, czasami jest szybciej. Nie no Bartek, tak to ja się mogę wspinać. Jak po ekspresach, to ja normalnie się czuję, jakby to było łatwe. Ci dam tak, Ale ja się żeby się nie zajebało. Wyciąg numer 4. Tak, jeszcze 7. Około 90 metrów mamy i godzinę 14 już. Czyli 14 przy trzecim wyciągu, czyli jesteśmy 14 minut wolniejsi niż ten pierwszy zespół. I jest pięknie. I jest pięknie. 2 wpinki, zaraz kolejna galeria. Bartek tu leci, tak cardio robi.
No i co, prawda jest taka, że trzeba się nauczyć wspinać dobrze po tych chwytach, bo jak są takie duże i my tak właśnie wybieramy te wyciągi, że dla mnie trafiają te duże chwyty i łatwe wyceny, no to wtedy idę normalnie po chwytach, ale jak jest jakaś trudność, no to Bartek wtedy prowadzi, no a ja idąc za nim zbieram ekspresy i tylko wtedy, i wtedy nawet korzystam z tych ekspresów, żeby się ich łapać. To też są bardzo ciekawe chwyty. Tu normalnie struktury komina się łapiemy. No, to jest banut. To jest szczęście. No, bo to na takiej ogniskowej to nie ma dziwne. Pyk. I hop na rybaw. Zarzucił wędkę? Mhm. Pięknie. Patrz, odpadł banut. Odpadł od ściany, widziałeś to? No, chyba coś tam się próbują. Dobrze, elegancko. O to chodzi. Ja pierniczę. Spadłem, ale nic mi się nie stało. Wspaniale. Kocham żyć. Jezu, jakie to jest fajne uczucie, jak się żyje. Tu mi noga wyjechała, bo trzeba było tu dać nogę. Okej. Ajajaj. Wszystko działa, jak widać. Ja pierniczę, ale się wystraszyłem. Ale się naciągnęła ta lina w chuj. Spadłem dobry parę metrów. Ale przetestowałem już, nie? No. No tak to się można wspinać. Mhm. Połowa prawie. No, Czwarty wyciąg się kończy. tak. Godzina 40. Ale już głowa trochę taka inna po tym locie, O nie? Jezu, tak. Wszystko działa, tak. Świetnie. Nie ma chuja, żebyś to się... Mądrzy ludzie to wymyślili. Marcin na czwartym wyciągu. A, tu jest taki odciąg jakby. A, i tu jest noga, dobra. Tam tak, dołóż może ręce i przejdź lewą, będziesz wtedy. Tu będzie blok potrzebny, wiesz? Więcej bloka. Dzięki. Tu też jest dziura taka w miarę. Dawaj, dawaj. O. Ja cię kręcę, jak ja odpadłem normalnie, to było takie jedno
Może czwarte moje takie w życiu odpadnięcie z taką dużą przepaścią pod nogami. Może się spodziewałem, ale nie jakoś bardzo, że to było takie, że się zaskoczyłem, kurwa. Okej. Niespodziewane to było takie, tak? No takie pół niespodziewane. Ekspresy sobie weź, bo idziesz teraz ty, nie? Tak. Że... Czy co, nie ma poczęstunku, ani wody, ani mamy nic? batona, to możemy wdupić batona. Jak zrobisz, to możemy wdupić coś. Jak mamy pracować w takich warunkach? Przecież my musimy mieć ten obiad. Spokojnie, mamy coś, co odmieni twoje wspinaczkowe doświadczenia. Przedstawiamy Fez-klamę. Jest lekka, funkcjonalna i co najważniejsze, banalnie prosta w montażu. Zapomnij o stalowych i ciężkich profilach. Z klamą wspinaczka w domu staje się prawdziwą przyjemnością. Uwaga! Montując klamę możesz doświadczyć silnego uczucia zadowolenia i satysfakcji. W przypadku przewlekłych ataków entuzjazmu, potrzeby wspinaczki, częstych uśmiechów i nagłej chęci pokazywania wszystkim swojego nowego symulatora, prosimy nie obwiniać nas za zazdrość sąsiadów. To po prostu Fez-klama. Nice. Teraz jaki to jest? To jest jakaś 5... coś tam, tak? Nie pamiętam tego topu. Ale teraz już się zamieniamy co wyciąg. Bardziej w prawo, do wpinki jest klama, jest wszystko pięknie. Wyciąg numer 5, tak? Chyba tak. 5. wyciąg, czyli jesteśmy Połowie. przed połową. Czyli 100 metr, ponad 100 metr. No, według zegarka 123. 123. Dawaj, dobry. Patera. Teraz tu mamy tutaj to. Do mojego udziału w tych zawodach doszło 2 tygodnie po mojej solowej wspinaczce na Montparnasse w Paryżu, co było moim projektem roku 2023. Wobec tego byłem doskonale przygotowanym wspinaczem, który cieszy się swoją formą roku. Byłem silny, zwinny, rozciągnięty, wypoczęty i gotowy. Ale szybko się okazało, że wspinaczka po oknach i drzewach wymagała innego przygotowania, nie wspominając już o technikach linowych związanych z asekuracją. Dawaj Marcin, dawaj. Przez ostatnie miesiące szkoliłem swoje ciało i głowę do solowania, czyli do wspinaczki bez asekuracji, w moim przypadku po łatwych technicznie, ale bardzo długich drogach. Taki trening nie wymagał kreatywnego wysiłku potrzebnego do rozwiązywania problemów wspinaczkowych, natomiast taki trening wymagał wyłączenia pewnych obszarów mózgu i pracy nad wytrzymałością siłową oraz nad kontrolą oddechu. Reasumując, wspinaczka wspinaczce nierówna. Nie każda wspinaczka jest dla każdego. Po wielu latach próbowania różnych wspinaczek w różnych miejscach z różnymi ludźmi dochodzę do wniosku, że nic nie jest w stanie dorównać wspaniałemu uczuciu wolności, które daje wspinaczka bez asekuracji, czyli free solo. Free solo to jest czysta intensywność. Natomiast te wszystkie wspinaczki z liną wymagające dużej podzielności uwagi, odpowiedzialności, one odbierają mi tą wolność.
Na pewno jest to super przygoda i doświadczenie i chylę czoła wszystkim, którzy osiągnęli sukces we wspinaczce wielowyciągowej, pokonując te abstrakcyjne trudności wspinaczkowe. Naprawdę szacun dla Was, że umiecie właśnie nauczyć się tego wszystkiego, bo To jest tak średnio. Uwaga, kamienie. mi się wydaje, że jest trochę za prosty na takie skomplikowane operacje linowe i tak dalej. Ja lubię, wiecie, wejść na komin albo na drzewo, no a to, co tu było, to było trochę za trudne. Ale lecimy dalej. Mam auto. No, tu jest takie bardzo wygodne stanowisko. Można sobie fajnie stanąć, odpocząć. Fajnie jest. Możesz iść! Ja tu, w tym momencie, gdy ty jesteś, to ja tu spanikowałem przez chwilę, bo jakoś tak się tam pogubiłem i już prawie spadłem tu. Jeszcze tak lekko z nadwpinki, nie? Bo doszłoby do tragedii, kurwa. O kurwa, jaki zajebisty stanowisko. No. Jesteśmy już grubo ponad połowę. 2 godziny na ścianie. A znowu porządne chwyty. Tak to można iść. Mapa skarbów. 1, 2, 3, 4. Ty, ja, ty, ja, ty, ja. Jest, trudnością się zgadza. Jesteśmy na 6. wyciągu. No tak lepiej po tym botynie, nie? No cukier na chwilę skoczył. Ci pod nami nas tak jakby gonią. Mam wrażenie, że się szybko zbliżają do nas. O, tu jest trudniejszy ruch teraz. Hej, mam auto. Okej, możesz iść. No, jest Banot. Jest na tym trzecim podejście? Na trzecim, tak, stoi na tym białym. Ubiera buty. Koniec liny. Idę. Badholcy, świetne chwyty od kolegi Producenta. Tu właśnie na stoliku z Badholz. Nie wiem, czy kojarzysz właśnie taką firmę, co chwyty robi? A, tak, kojarzę. To moja firma.
O stary, jak ja bym tu miał wejść tak normalnie, to by długo trwało. Blok? Wygramy. Chyba pierwszy na karcie na czasie, kurwa, będziemy. Niemcy znowu będą to oglądać. Nie, jak ze Szczecina filmy, to dużo z Niemiec oglądają, wiesz? Mam auto. Mapa skarbów. Ten Robię 7 wyciąg. 5C. Robię 5C, ty robisz 6A, robię 5C, robisz 6B. Czyli jeszcze po 2 wyciągi i szychta. Tak. The Amish in Harmony are what they consider old order Amish. They are very conservative. Pięknie. Nie no, dobrze, dobrze. Fajne chwyty, wiesz?
siemanko. Siemano, siemano. Wszystko? Wszystko. Dobra. Ty się najbardziej w oczy rzucają. Okej, idę. Możesz iść. O, ale trzymają. Nie chcę puścić. Chyba nie jesteś jakiś zajechany, nie wydajesz się, nie? Nie jestem zajechany, ale czuję takie lekkie skurcze mam z przedramiona. Okej. Ale czuję, że parę szmat wejdzie po wszystko. No ja też właśnie na to się nastawiam, że tutaj jest taka rozgrzewka. Długą tą rozgrzewkę dali, no ale czego się nie robi, żeby zajebać ze szmaty. Ja wyłączyłem to radio, wyłączyłem całkiem. Zaburza mi to harmonię. Okej, mam auto. Idę. Bangzai. W sumie ja mało myślę przy wspinaniu, ja po prostu próbuję iść jak po drabinie, jak dochodzę do problemu, to ja próbuję go rozwiązywać tak improwizując i często jest lipa. Muszę się nauczyć myśleć o ruchach i planować sobie jakby ruch do przodu, wiesz jak? No wiem. Na tym chyba to polega. No, dokładnie. A i tak idę jak po drabinie, wiesz. Rozwiązywanie sekwencji, No. swoim ciałem. Ja idę dalej? Tak, ty idziesz. No to coś nie wiem. I to jest mój ostatni wyciąg. To jest ostatni przegryz. Dobra, to ja idę. Teraz przede mną jeszcze 2 wyciągi, ale ostatni, który ja prowadzę,
Jesteśmy już. Ja muszę to mieć. 3,5 godziny na ścianie, wysokość ponad 200 metrów. Skurcze lekkie łapią w przedramionach, ale nie ma dramatu. Bartek jeszcze świeży. Także dobrze jest ogólnie. Zaraz słońce się tu powinno gdzieś pojawiać. I właśnie mnie widzicie w drugiej części 9. wyciągu. Do tej pory było łatwo, więc nawet tego nie pokazywałem, ale trudności zaczęły się w tym miejscu. I teraz widać, jak złapałem za ekspres na prowadzeniu, a to było niezgodne z regulaminem, no i za takie rzeczy były doliczane karne minuty. Wszystko ok. Mam auto! Ale teraz jak odpadłem, to się tak wystraszyłem. Możesz iść! Jeszcze bardziej wystraszyłem, jak chwilę leciałem na tę galerię. Tak? Tak, ale zatrzymałem się wysoko nad galerią. Właśnie tak patrzyłem, ja cię nie widziałem, zobacz, bo nie patrzyłem.
wracając, sparzyłem się i trochę się rozciąłem, ale właśnie się opatrujemy. Dobrze, że mieliśmy tejpa ze sobą. Ostatni wyciąg, kurde, już myślałem, że bez szwanku z tego wyjdę, a tu się normalnie oparzenie. Dobra, lecimy ostatni wyciąg, 10. Tak jest. Tak, 235 metrów pod nogami. I rysa. Rysa, no. O kurde. Pięknie. Piękna ryska. Dobra, tam trzeba przejść. Trudne? Chyba nie było to trudne dla ciebie. Było, no. Było? Znaczy, dla mnie może nie było, no. Ten jeden ruch taki techniczny był. Trzeba tam rękę w tą rysę wstrzymać. No, to jest taki techniczny ten wyciąg. Jakby co, tu masz ostatni? Tu się chwyt kręci. Dobra, mam auto! Idę! Idę po tym ostatnim wyciągu. 6C, wycena. Bartek oczywiście to przeszedł niezwykle płynnie i bez jakiegoś wysiłku większego. Mnie tak łatwo nie pójdzie, ale tanio skóry nie sprzedam i będę całe siły trzymał za te ekspresy. Dałem się namówić na te zawody około miesiąca przed tymi zawodami. Pamiętam moment, w którym Opiela do mnie napisał tak: Banot, zawody we wspinaczce wielowyciągowej na komin. Co ty na to? Wiedziałem, że muszę wziąć udział w tych zawodach, bo to nie są normalne zawody i chodzi o wspinaczkę na komin. Zgodziłem się i bardzo się bałem kompromitacji. Bałem się, że nie dam rady wejść o własnych siłach po tych wszystkich chwytach. Bałem się, że i ratowcy będą musieli mnie ratować. Bałem się, że zepsuję im te zawody, bo zablokuję w połowie komina wszystko i będzie lipa. Ale na szczęście nie było tak źle. Przeloty asekuracyjne były bardzo gęsto posiane. Co 1 metr był taki przelot. Tak więc ekspresów do podciągania się na nich nie brakowało. Jeszcze jedna przygoda, za tym skłaniając wynalazkiem w środku komina na dół. Fajnie, bardzo fajnie. Jak sobie radziliście, Marcin, jak sobie daje radę? No, wiesz co,
no jestem zaskoczony, że mu się udało, bo chyba nigdy takiej odległości nie zrobił, żeby się wspinać po samych chwytach, a nie po drabinie, także no już prawie kończy. Duży szacunek dla ludzi, którym chciało się wywiercić kilka tysięcy otworów w tym żelbetowym kominie. I wierzcie mi, to nie jest łatwe. To nie jest jak wiercenie w cegle, tylko żelbet, z tego co wiem, no to nie jest łatwe. Także wielkie pięć dla Mateusza, któremu chciało się to wiercić, oraz dla wszystkich organizatorów tej światowej skali imprezy. Tak, tu była wspinaczka po ścianie, obok były skoki Dream Jump i to nadal tam wszystko jest. Tam się można wspinać, tylko trzeba spełnić pewne warunki, no i można też spróbować się tam na tej drodze. To się nazywa wspinaczka na komin. Gdzie tam jakieś drabiny? O, tu można takiego no-handa zrobić, a? Schizowego. Ona jest napięta, wiesz? No jest napięta, bo tak jest lepiej? No jest lepiej, bo nie przeszkadza im podczas wspinania. Dalej źle wygląda, ale... Weź wróć jeszcze. Ja? No. Zwieź się tak na rękę. Ale to nie, to ja mogę to... Dobra, dobra. To nie wyjdzie już, wiesz? Pompa w ciulu. Rozgrzałeś się? Przegrzałem. Ja muszę to normalnie złapać niestety. Ja będę mistrzem tego Prawilnie po kominie. Muszę pochytać. O, tu nie jest zaszpaksowany chyba. Się ruszył. O, Dawaj, stopy na ten. Sędzia. Nie zakończenia drogi przez zespół drugi. brawo. Siemano, siemano. Brawo. 4 godziny 50 minut. Dobra robota. Zapisujemy. No. Trochę walki było. Dobrze, że była lina. Dobrze, że Bartek się tak dobrze wspina. Jak on tu wszedł bez ani jednego bloku, to w ogóle jest magia. Chociaż można się było tego po nim spodziewać. Ja odpadłem 3 razy. Łapałem za ekspresy już później pod koniec. Ale mega się cieszę, że jestem u góry. O, niesamowite przeżycie. Gruba sprawa. Długa rozgrzewka, ale teraz trzeba ze szmaty pociągnąć, nie? Jesteśmy na szczycie, trochę wieje, ale to nie szkodzi. Jest z nami Tomek, który wymyślił Dream Jump. No i jesteśmy na górze i spróbujemy, czy jest jeszcze siła i podciągniemy się tu. A w 2 rękach? No nie, no na jednej, nie? Na jednej? No. No aż tak dobry nie jestem. Tak. Dawaj, dawaj. Dawaj, dobry. To ewidentnie za łatwa droga. Zaczyna się to budować się tego.
Następnie musisz trudniejsze drogi robić. Dobra. No to po to tu przyszliśmy, żeby na jednej ręce zawody zrobić. Ja wcześniej nie robiłem ze sprzętem. Dawaj. Twardziele! Chudy, ale dzik. Ile? Dobra, ale chodźcie, bo muszę... Więcej nie pójdzie. Pierwszy raz, kiedy się nie umawialiśmy na spotkanie, nie? Dzięki bardzo. No to trzymaj się. Na razie. Cześć. Paczka. Na lewo od boku. Od góry, tak jest. Gratuluję. Było fantastycznie, wszystko dobrze, wszystko fajnie, chłopaki dobrze ogarniają, jest git, bezpiecznie. Droga była w cieniu, także wszystko zaplanowane. Jak fajnie, że wpadłeś do Szczecina. Spadałem 2 razy, normalnie w szoku. Turkusowy kombinezon. Bartłomiej Opiela i Marcin Banot ukończyli 252-metrową drogę na Top Big Tower. Siadaj. Cześć z przodu. Dobra, jeszcze spróbuję zrobić tak, żeby było trochę widać. To na poświęcenie. Co za poświęcenia, Biała tam koszulka. kleszcze chodzą. Mateusz Staworowski, siemano. Cześć. To właśnie człowiek, który to wymyślił, właśnie żeby obić cały komin z góry na dół i żeby się wspinać. Da się policzyć te chwyty? Ile ich tu jest? To wygląda na 1000, może być. 1000 to jest lekko, nie? Jest, myślę, że z 3000 chwytów. Niektóre chwyty miały nawet 5 odwiertów, żeby je dobrze złapać, nie? Także na jeden chwyt trzeba było 5 razy wywiercić dziurę na wkręty do betonu. Ale to jest schizowe, ja pierdolę.